Do sensacyjnego odkrycia doszło 9 października 2021 roku w Danii. W okolicach Yrköping miejscowy detektorysta Sten Agerso dokonał niecodziennego odkrycia. Jeżeli sprawdzą się przypuszczenia duńskich historyków, to mamy do czynienia z odkryciem wyjątkowym, wizerunkiem świętowita. Większość archeologów i historyków bardzo ostrożnie podchodzi do nazywania rzeczy, które my uważamy za sensacyjne, ale prawdopodobnie mamy tu do czynienia z wyjątkowym znaleziskiem. Egzemplarz odkryty przez duńskiego detektorystę mierzy 21 mm wysokości, a jego górna średnica otworu ma 17 mm. Przedmiot wykonany jest z brązu i zdobiony jest srebrem, prawdopodobnie metodą zdobienia Niello. Na artefakcie widnieją 4 twarze przypominające słowiańskiego boga świętowita. Pochodzący z okolic wyspy Yro, Sten Agerso jest lokalnym detektorystą, ale i też nauczycielem w szkole Marstall. Detektorysta prowadzi także wirtualne muzeum. Ma na swoim koncie wiele odkryć, w tym m.in. bardzo dobrze zachowanych fibul z okresu wczesnej epoki żelaza, z epoki wikingów, zawieszki i toporku z epoki brązu oraz wielu innych zabytków. Jednak spektakularnego odkrycia dokonał dopiero teraz, kiedy to podczas poszukiwań za pomocą wykrywacza metalów natrafił na zabytek prawdopodobnie pochodzący z okresu około XI-XII wieku, bądź nawet sprzed epoki wikingów. Odnalezienie zabytku z tego okresu nie byłoby niczym niezwykłym, jednakże detektorystę zaintrygował niezwykły kształt i zdobienie. Przedmiot ozdobiony jest 4 twarzami, które prawdopodobnie mogą być wizerunkiem świętowita, bóstwa czczonego głównie przez Słowian zachodnich. Wyryte wizerunki przedstawiające bogów 3- lub 4-głowych można znaleźć nie tylko w kontekstach słowiańskich, ale także w kontekstach germańskich i skandynawskich z tego samego okresu. Niestety, ale większość luźnych zabytków wydobywanych z ziemi bez naukowej dokumentacji przez detektorystów pozostaje bez kontekstu, co pozbawia nas najcenniejszych informacji o historii naszych przodków. Pozostają nam tylko domysły, z których tworzą się nam pewne interpretacje. I tak samo jest w tym przypadku. W duńskich mediach społecznościowych wśród miłośników historii, jak i historyków i archeologów powstała dyskusja na temat tego odkrycia. Większość jest zgodna, że przedmiot może przedstawiać wizerunek świętowita, ale należy nadmienić też o drugiej interpretacji. Wizerunki twarzy na wydobytym z ziemi zabytku przypominają trochę maski hełmów z epoki Wendel. A co za tym idzie, najbardziej podobnym przedmiotem do przedmiotu odkrytego na terenie Danii jest kamienne berło odnalezione w 1939 roku w pochówku Satonhu we wschodniej Anglii. Na zabytku znajdują się 4 wyrzeźbione ludzkie twarze i każda jest inna. Twarze maski mają kształt zbliżony do trójkąta, zakończony zakrzywionymi owalnymi końcówkami. Pochówek statku Satonhu reprezentuje najbardziej imponujący średniowieczny grób, jaki odkryto w Europie. Wewnątrz kopca grobowego znajdował się ślad zgniłego statku i centralna komora wypełniona skarbami. To było więcej niż grób, był to spektakularny pomnik pogrzebowy na epicką skalę. Statek o długości 27 metrów z komorą pełną oszałamiających bogactw. Zespół archeologów odkrył tam m.in. wspaniałe naczynia do ucztowania, luksusowe wiszące miski, sztuczce z odległego Bizancjum, luksusowe tkaniny, złote dodatki do sukni wysadzane granatami ze Sri Lanki oraz kultowy hełm typu Wendel z ludzką maską. Pochówek był ostatnim miejscem spoczynku kogoś, kto zmarł na początku VII wieku w okresie anglosaskim, czyli przed powstaniem Anglii. Niestety, nigdy nie poznamy prawdziwej tożsamości mieszkańca grobu. Kiedy został odkopany w 1939 roku, wszelkie szczątki ciała zostały zabrane przez kwaśną lokalną glebę, pozostawiając jedynie lukę w kształcie człowieka wśród skarbów w środku. Analiza i zawartość złota i data bicia monet wskazują na okres około 610-635 rok naszej ery. Pochówek statków Satonhu przyniósł ogromną liczbę unikalnych przedmiotów, ale dla nas najbardziej zagadkowym jest kamienny przedmiot z wizerunkami 4 twarzy. Są 3 interpretacje tego kamienia, może być to berło królewskie, osełka lub pogańska stella. W oficjalnej prezentacji na stronie British Museum w wyróżnieniach jest ono przedstawione jako berło, jednak w cudzysłowie. Najnowsze badania dają nam kolejną hipotezę. Mogło być to coś zupełnie innego, a mianowicie misterny kamień probierczy. Artefakty te są skoncentrowane głównie w epoce Wendel i Wikingów, na wybrzeżach i wyspach Europy Północno-Zachodniej oraz w dawnych słowiańskich osadach przybrzeżnych i centrach handlowych w basenie Morza Bałtyckiego, ale i także w grodach Europy Środkowej i Wschodniej.
Przedmiot odkryty przez Tina Agerso w okolicach Eroskoping, choć poza tym, że znajdują się na nim 4 twarze, które mogą być wizerunkiem świętowita, to stylistycznie nic na to nie wskazuje, że były to słowiańskie elementy, ponieważ taka ornamentyka pasuje bardziej pod skandynawski okres Wendel. Jednak warto zwrócić uwagę na miejsce znaleziska. Miejsce te oddalone jest od Arkony zaledwie niecałe 200 km w linii prostej. Jak wiadomo, na Arkonie mieściła się świątynia Świętowita, a jego kult był bardzo powszechny u Słowian połapskich. Na Arkonie wiele odkrytych zabytków także stylistycznie bardziej podchodzi pod Skandynawię. Trzeba tu zaznaczyć o bliskich kontaktach Słowian z ludami północy, jak i o wymianie handlowej. Śmiało więc można stwierdzić, że mógł to wykonać Słowianin, stylizując swój wyrób pod ornamentykę nordycką. Należy wziąć też pod uwagę osadnictwo Słowian na terenach skandynawskich, a zwłaszcza we wschodniej Danii, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wyrób mógł wyjść z ręki słowiańskiego brązownika. Datowanie tego przedmiotu także stoi pod znakiem zapytania. Jeśli potwierdzą się przypuszczenia duńskich historyków, że odkryty artefakt przedstawia wizerunek świętowita, to należałoby datować go na około XI-XII wiek. Natomiast jeśli potwierdziłaby się wersja, że przedmiot pochodzi ze skandynawskiej epoki Wendel, wtedy zabytek byłby starszy i należałoby go datować na około VI-VII wiek. Do czego mógł służyć ten przedmiot? Nie wiemy jeszcze tego. Być może był to zdobniczy element jakiejś broni lub innego wyposażenia wojownika, a być może element jakiegoś rytualnego artefaktu. Na razie ciężko jest coś powiedzieć, ponieważ nie posiadamy zbyt wielu informacji na ten temat. Zabytek został znaleziony podczas poszukiwań w polu za pomocą wykrywacza metalów. Wydobyty został bez kontekstu i nie wiadomo jest to, czy zostaną przeprowadzone w tym miejscu badania archeologiczne. A wy? Co wy o tym myślicie? Może ktoś z was kiedyś widział podobny przedmiot? Piszcie w komentarzach. Czekamy też na jakieś ciekawe interpretacje z waszej strony. A jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę pod tym filmem. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, kliknij w ten czerwony przycisk i bądź z nami na bieżąco.